No siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale. Z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się kolejnym laptopem retro, nie retro. Sami będziecie mogli zdecydować, a swoje ewentualne pomysły, czy to retro, czy to nie retro, zostawcie w sekcji komentarzy. A dziś zajmiemy się nie MSI-em, nie Acerem, a właśnie Lenovo. Zajmiemy się laptopem Lenovo, czyli tą firmą, która wykupiła kiedyś IBM-a, czyli taką totalnie legendą. I nie przedłużając, zaczynajmy. No kurde, powiem Wam, że tego filmu miało nie być, a przynajmniej nie jeszcze teraz. Mieliście troszkę sobie dłużej poczekać, ponieważ film na sobotę miał być dopiero na przyszły tydzień. Troszkę się teraz u mnie dzieje i ten film powstaje na totalnym spontanie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś gorszy od całej reszty i że nie zawiodę Waszych oczekiwań na tę właśnie sobotę, która dzisiaj jest, a u mnie w sumie też już jest, bo jest 43 minuty po północy, więc ja to dzisiaj nakręcam i Wy to dzisiaj widzicie, prawie live. To jest niezłe, nie? Dobre. Niemniej wracając do tematu, mam tutaj coś takiego jak Lenovo Y530. Tego leniwca dostałem od jednego z Was, bo coś się tutaj wieszało i generalnie nie chciało do końca działać. Wiadomo o co chodzi. No, trzeba go było przekonserwować. Zresztą zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wszystko się tutaj działo. Natomiast cóż, my sprawdzimy sobie, czy ten laptop nadaje się dzisiaj do retro i co to w ogóle jest ten Lenovo Y530. Kurde, powiem Wam, że ten leniwiec wyszedł sobie w roku 2008 jako laptop multimedialny z zacięciem lekko gamingowym. Występował w kilku różnych konfiguracjach. Od GeForce'a 9300 GS po GeForce'a 9600 GT. Ja dostałem tutaj wersję z GeForce'em 9600 GS, ale myślę, że tutaj nie będzie większego trudu, żeby go podciągnąć taktowaniem do 9600 GT i z czasem zobaczymy sobie, jak ta bestia sobie dzisiaj, jak ta bestia sobie w ogóle radzi. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak to wygląda, jak on sobie radzi w momencie, kiedy sobie go weźmiemy i przekonfigurujemy, wyczyścimy i zainstalujemy wszystko tak, jak ma być. Natomiast myślę, że w kolejnym filmie, bo tak, planuję jeszcze jeden w związku z nim zrobić, zaraz Wam powiem dlaczego, sprawdzimy sobie, jak możemy wymaksować tego laptopa. Więc dzisiaj zajmiemy się taką konserwacją, przeczyszczeniem, omówieniem, jak to jest zrobione, a w kolejnym materiale spróbujemy wycisnąć z niego tyle, ile się da. Niemniej, wracając do tego, co jest tu i teraz, mamy tutaj Lenovo Y530, laptop multimedialny z tamtego okresu czasu, jak wcześniej wspomniałem. Mam tutaj wersję z 9600 GS, mam tutaj wersję zbudowaną o ten procesor, o tą kartę graficzną, o procesor Core 2 Duo T4300. Jest to, wbrew temu, co Wam się może wydawać, procesor zbudowany o jądro Penryn na szynę 800 MHz. I mamy tutaj 1 MB pamięci cache i mamy tutaj 2,1 GHz taktowanie, jeżeli chodzi o rdzenie samego procesora. Czy ten procesor jest mocny? Powiem Wam szczerze, jeżeli patrzymy na Core 2 Duo, nie. Natomiast jeżeli patrzymy w porównaniu do poprzedniego MSI-a, który miał tego dwurdzeniowego Athlona, no to wbrew temu, że ten procesor ma 600 MHz niższy zegar, to i tak jest szybszy od tego AMD-ka. Naprawdę, zobaczcie sobie tutaj po postawieniu tego do porządku, po skonfigurowaniu systemu. Wygląda tak mniej więcej punktacja i zobaczcie sobie, ile CPU Scored wykręcił ten CPU na 3D Marku 2006. No i jak sobie porównacie do tego, co prezentował sobą tamten Athlon, no to dowiemy się, że najtańszy Core 2 Duo, jeden z najtańszych w tamtym okresie, no bo nie wiem, czy akurat ten był konkretnie najtańszy, ale to jest jeden z tych tanich, takich najbardziej pospolitych Core 2 Duo, kręci lepszy wynik od Athlona już po podkręceniu na 2,7 GHz. Więc naprawdę widzicie, jak bardzo AMD w tamtym okresie było w temacie mobilnym słabe. Nie domagało na każdym możliwym froncie.
i generalnie bottleneckowało strasznie chip graficzny, który znajduje się w tamtym właśnie laptopie. Niestety nie mogę go tutaj włożyć, ponieważ pomimo tego, że tutaj jak zaraz zobaczycie, same karty również są na MXM2, więc możemy sobie tutaj te karty graficzne wymieniać. Natomiast no, w tym przypadku nie możemy założyć tego Radeona 3850 ze względu na to, że on jest w większym formacie, więc ciągle szukam laptopa, do którego mógłbym to włożyć. Może kiedyś znajdę, wtedy sobie zrobimy testy, jak to wygląda w Core 2 Duo. Wydaje mi się, że naprawdę zrobi mega robotę. Niemniej, jak widzicie, karta jest przynajmniej połowę słabsza, jak nie lepiej w porównaniu do tamtego Radzia, a kurde, punktacja jest w zasadzie niewiele gorsza od tej, którą mieliśmy w tamtym MSI-u, a wszystko za sprawą tego felernego CPU. Dobra, ok, wracamy sobie tutaj z powrotem do tego laptopa, może nie kombinując, zobaczmy, jak on jest zbudowany z zewnątrz i jak jest zbudowany wewnątrz. Zróbmy sobie konserwację i przejdziemy sobie płynnie do podsumowania. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, więc rzućmy okiem do środka. Jest troszkę surowo, nie powiemy, natomiast ta surowa struktura tego właśnie laptopa może się podobać. Mamy tutaj szczotkowane aluminium i generalnie cały palmrest jest z tego szczotkowanego aluminium wykonany. Mamy całkiem niezły touchpad i choć wygląda dość prymitywnie, to jest bardzo przyjemny w obyciu. Generalnie przyciski mają bardzo przyjemny skok i tutaj nie ma się do czego specjalnie przyczepić. Tutaj, jeżeli chodzi o klawiaturę, również jest dobrze. Klawiatura w żadnym pozorem, w żadnym miejscu się tutaj gdzieś nie ugina. Nawet w miejscu, gdzie mamy umiejscowiony procesor i układ chłodzenia, nie jest specjalnie ciepła. To się bardzo chwali, gdyż bardzo często w laptopach właśnie w miejscu, gdzie znajduje się procesor najmocniej, nam się tutaj ta klawiatura nagrzewa i powoduje dyskomfort podczas korzystania z takiego sprzętu. Jeżeli chodzi o resztę przycisków i technikaliów, mamy tutaj przycisk Power, mamy tutaj przycisk do Recovery. Możemy sobie tutaj w ten sposób jakby przywrócić system bodajże do początku. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ja z tego nie korzystałem i ja tego nie używałem. Więc jeżeli się mylę, bardzo proszę, poprawcie mnie w komentarzach. Mamy tutaj panel dotykowy, tak jak wcześniej było w Microstarze, tak jak i w tym laptopie mamy panel dotykowy i tym panelem możemy sobie tutaj bez problemu wysterować poszczególne funkcje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to się tutaj tak troszkę mocniej podświetla w momencie, kiedy coś tu przełączamy. I teraz tak, jak sobie tutaj wrzucimy wyciszenie całkowite, no to mamy w tym momencie wyciszone, natomiast przełączamy sobie na Dolby i w tym momencie już mamy piękny dźwięk. Mamy tutaj oczywiście jeszcze kontrolki dysku, takie jak standardowo Caps Locka czy Numlocka i to też jest fajnym dodatkiem. Mamy tutaj też przyciski multimedialne stricte do zasterowania sobie tym całym tałatajstwem, który możemy tutaj sobie zainstalować oraz mamy tutaj taki symbol słuchawek, które w tej chwili nie bardzo widać. Może jakoś znajdę kąt, żebyście sobie mogli zobaczyć. O, może tutaj troszkę lepiej. W momencie, kiedy podłączacie sobie zestaw słuchawkowy, to również jest podświetlane. W miejscu, gdzie tutaj mamy ikonkę baterii, jest bardzo fajny patent, którego w tej chwili niestety nie zobaczycie, ponieważ bateria jest niestety uszkodzona. A mianowicie mamy tutaj taki fajny poziom, który nam się tutaj pojawia w momencie, jak ładujemy baterię i na bieżąco na tej kontrolce widzimy stan i poziom naładowania tejże. A jeszcze z prawej strony mamy tutaj taki bonusik w formie sterowania dźwiękiem. Jest to całkiem fajnie wyglądający patent i generalnie ten przycisk tutaj jest dwufunkcyjny. Możemy sobie przyciszać i możemy sobie pogłaśniać tutaj sam ten dźwięk w laptopie. Gdybyście się zastanawiali, co to za brokat tutaj na moim paznokciu, to już mój kolejny projekt, który w tej chwili jest związany z konsolą i na tym etapie niewiele Wam chcę o nim opowiedzieć, więc będziecie musieli cierpliwie zaczekać do momentu, aż pojawi się materiał na ten temat. A tymczasem przenosimy się dalej, żeby zobaczyć, jak to jest całościowo zbudowane. Jadąc od lewego boku mamy tutaj gniazdo zasilania, mamy gniazdo RJ45, mamy wylot gorącego powietrza z procesora, wyjście VGA
wyjście USB, wyjście HDMI oraz wyjście USB. Jeżeli byście mnie chcieli spytać, to osobiście wolałbym, żeby to HDMI było gdzieś na przykład tutaj bardziej od strony RJ45. Natomiast no kurde, no jest jak jest, tutaj tego już jakby nie zmienimy. Jako dopełnienie, jak widzicie na górze, mamy tutaj kartę Express Card, dzięki czemu możemy sobie tutaj zamontować zewnętrzne peryferia, co na pewno daje nam tutaj jeszcze dodatkowy plus, jeżeli chodzi o całość tego laptopa. Tutaj na dole coś pewnie w jakiejś wersji jest, natomiast w mojej tego nie ma, więc nie powiem Wam, co tutaj się znajduje, ponieważ u mnie nie znajduje się tutaj nic. Na froncie laptopa zobaczymy tutaj mikrofon, co jest ciekawym dodatkiem, ponieważ rzadko w laptopach na froncie tutaj znajdują się mikrofony. Zwykle znajdują się one gdzieś w matrycy, natomiast tutaj znajdują się z przodu palm restu. Idąc dalej znajdziemy sobie kontrolkę od zasilania tego laptopa, czy go mamy zasilanego czy nie, kontrolkę od baterii, jej stan, czy ona jest naładowana czy też nie. Dalej idąc mamy tutaj kontrolkę połączenia sieci Wi-Fi, czy ona jest załączona czy nie, a obok mamy fizyczny przełącznik tejże właśnie i tutaj jest fajna sprawa. Szkoda, że tego już dzisiaj nie robią. Popatrzcie, mogliśmy sobie manualnie załączyć i wyłączyć sieć, co robiło nam bardzo fajną robotę w momencie, kiedy nie chcielibyśmy, żeby nam się laptop automatycznie do tejże połączył, co nieraz się dzieje. Idąc dalej, mamy tutaj czytnik kart SD, SDXC, SDHC i tych wszystkich innych tałataństw, jakie możemy sobie tutaj pod to gniazdo włożyć. Obok mamy nieśmiertelną IRDę, która jeszcze w 2008 roku miała się całkiem dobrze i w bardzo wielu modelach funkcjonowała. Idąc dalej do końca, w zasadzie już nie ma nic, jest jedynie taka fajna metalowa naklejka informująca nas, że mamy tutaj system Dolby Home Theater. Obok jeszcze jeden mikrofon i w zasadzie to by było tyle. Na prawym z kolei boku mamy tutaj dwa gniazda mini jack. Jedno to jest wyjście słuchawkowe, drugie to wejście na mikrofon. Jeden port USB, jeden port FireWire w wersji mini oraz nagrywarkę DVD. Nie mamy tutaj Blu-ray, natomiast no jest tutaj zwykła nagrywarka. W tamtych czasach w większości laptopów jednak były zwykłe nagrywarki. Blu-ray był już w takim mega wypasie, a to był laptop taki, można powiedzieć, z zacięciem multimedialno, mało gamingowym w momencie wypuszczenia, więc no nie możemy się tutaj spodziewać nie wiadomo czego. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest, że tutaj, jeżeli chodzi o diodę sygnalizującą pracę tego napędu, mamy ją wbudowaną w przycisk i całkiem fajnie to wygląda w momencie, kiedy on tutaj nam pracuje. Idąc dalej, mamy jeszcze tutaj gniazdo RJ11 na nieśmiertelny modem, który występował jeszcze w tamtym okresie, bardzo rzadko, ale jednak. I mamy jeszcze Case Into Lock, gdybyśmy chcieli sobie ten laptop gdzieś zabezpieczyć, żeby nam go nikt nie ukradł. Z tyłu jest bardzo surowo i bardzo stylowo. Poza diodami, które sygnalizują stan naładowania baterii, nie mamy absolutnie nic i cały tył wygląda mniej więcej w ten sposób. Natomiast jest to nie bez powodu tak zrobione, ponieważ sam laptop bardzo ciekawie się otwiera, co Wam zaraz tutaj pokażę. No i w momencie, kiedy otworzycie takiego laptopa, spójrzcie, jak tutaj jest zrobiony zawias i jak tutaj jest zrobiona cała klapa matrycy. Przy pełnym otwarciu sam zawias matrycy fajnie licuje nam praktycznie z palm restem, dając bardzo ciekawy efekt i osobiście, kurde, bardzo mi się to podoba. Jest to naprawdę fajnie zrobione i robi taki fajny efekt wow na start, jak się tego laptopa otwiera. Bardzo ciekawą rzeczą, jak już wcześniej wspomniałem, jest system audio, który jest wbudowany w tym multimedialnym laptopie, a mianowicie mamy tutaj do czynienia z głośnikami 4+1. Mamy tutaj lewy głośnik stereo, mamy tutaj prawy głośnik stereo. Na górze mamy jeszcze dwa głośniki do wysokich tonów, które są jakby tutaj towarzyszącymi do tych głośników od frontu. Natomiast od spodu, co Wam zaraz pokażę, mamy jeszcze głośnik niskotonowy. Mamy tutaj subwoofer, który nam robi dodatkową robotę, jeżeli chodzi o jakieś niskie tony, które by się miały wydobywać z tego właśnie sprzętu. Jeżeli sobie z kolei popatrzymy na górę, no to mamy tutaj bardzo ładnie. I tak, kurde, powiem Wam szczerze, również żałuję, że dzisiaj już coś takiego nie występuje. Mamy tutaj taką fajną fakturę jeansu,
I jest to tak naprawdę, kurde, no zwykły plastik, ale jakże fajny, przyjemny w dotyku. I zobaczcie, jak zniósł ząb czasu. To jest laptop z 2008 roku, a na dzień dzisiejszy wygląda naprawdę mega dobrze. I to się praktycznie nie zużyło, więc no kurde co, no można by powiedzieć, że kiedyś to było, ale mi się cholera zrymowało. Przejdźmy więc dalej. No dobra, więc zajrzyjmy sobie tutaj pod maskę i zobaczmy, jak to tu jest skonstruowane. Już tutaj zwalniamy sobie kilka śrubek, niektórych nie było, więc jakoś sobie tutaj bez nich będę musiał poradzić, albo sobie je znajdę. No i teraz wiadomo, od czego zaczynamy, prawda? Wiadomo? Wiadomo. Wypinamy baterię, bo możemy sobie tutaj narobić kuku niepotrzebnie, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Ok, ściągamy jedną klapę serwisową i ściągamy drugą klapę serwisową. I już sobie zobaczymy, co tutaj wewnątrz tej bestii siedzi. No więc tak, no tutaj wewnątrz, nie wiem czy zwróciliście uwagę, bardzo fajna sprawa w ogóle. To jest oryginalnie nieruszany laptop. Spójrzcie, mamy tutaj plomby Lenovo. Mamy plombę Lenovo na karcie Wi-Fi, mamy plomby Lenovo na pamięciach, więc generalnie laptop jest oryginalny. Z rzeczy, jest oryginalnie wyposażony i tutaj nie było żadnych rzeczy specjalnie chyba modyfikowanych. Z rzeczy dość ciekawych jest tutaj fakt, że mamy tutaj wymienną kartę graficzną. Jest to GeForce 9600 GS, jak już sobie wcześniej mogliście zobaczyć na przebitkach. Mamy tutaj jeden wentylator do schładzania karty oraz procesora, oraz radiator jest tutaj też dla karty i procesora ten sam. Tutaj, jeżeli chodzi o serwisowanie, jest zasadniczo bardzo prosto, ponieważ wystarczy sobie tylko wykręcić dwie śrubki i wyjąć sam wentylator, co nie powinno stanowić żadnego problemu. Dobra, słuchajcie, trzeba było maksymalnie pociągnąć do tyłu, tutaj w stronę karty, ten wentylator i coś nam tutaj zaczyna puszczać. Ok, mamy to. Wyciągniemy sobie całość. No i generalnie tak wygląda serwisowanie. Zaraz sobie zresztą zobaczymy, jak to się rozkłada, składa i całe serwisuje. Więc cóż, nie przedłużając, może zaczynajmy. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up.
up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. No i wiecie co, drodzy widzowie, tutaj kurde, specjalnie puszczam Gotika zarówno na wcześniejszym mikrostarze, jak i w tej chwili na tym Lenovo, żeby zobaczyć jak ta gra się zachowuje, ponieważ Gothic to Gothic, wszystko co się z nim tyczy to Gothic Experience i no wiemy jak bardzo potrafi ścinać. Mamy tutaj wymaksowane, Gothic ścina generalnie niezależnie od konfiguracji. No bo po prostu silnik Piranha Bytes jest jaki jest. Natomiast kurde, no powiem Wam, że na Intelu zachowuje się to znacznie lepiej niż wcześniej zachowywało się na procesorze od czerwonych. No i ja wiem, że dziś mamy takie, a nie inne czasy i generalnie czerwoni rządzą, jeżeli chodzi o procesory, ale też tylko i wyłącznie procesory stacjonarne, ponieważ ciągle w mobilnym świecie to Intel tutaj gra pierwsze skrzypce i to widać nawet na tym laptopie z 2008 roku. Responsywność, ścinanie czegokolwiek, po prostu no nie ma opcji, tutaj wszystko pięknie śmiga. No i dobra, co sądzicie? Niby mały, ale wariot. No, powiem Wam, że tutaj naprawdę ten laptop robi robotę.
Bo tak, do retro bardzo fajnie się nadaje. Ok, tym razem jest z Vistą, natomiast w następnym odcinku myślę, że zrobimy taki lekki plot twist i zrobimy sobie XP-ka, ale też zrobimy sobie współczesny system operacyjny, 10 bądź 11 i zobaczymy, jak to tutaj hula. I pomimo tego, że mamy tutaj do dyspozycji na ten moment tylko 3 GB pamięci DDR2 o taktowaniu 533 MHz, to myślę, że spokojnie damy radę. Jak pamiętacie, kiedyś parę razy Wam już wspominałem, że na chipsetach na DDR-ach dwójkach i Core 2 Duo można było włożyć 8 GB RAMu. Myślę, że jak dobrze pójdzie, ściągnę sobie jeden taki dual i sprawdzimy, czy te 8 GB tej pamięci RAM bez problemu tutaj nam zaśmiga. Dodatkowo planuję tutaj wrzucić procesor, jakiś taki full ekstremalny. Myślę, że wrzucimy tutaj coś pokroju do jakiegoś Core 2 Duo Extreme. Co prawda nie będzie to quad, ale myślę, że pójdziemy tutaj w stronę na przykład takiego X7900. X7900 to był bardzo mocny procesor dwurdzeniowy z serii Extreme z odblokowanym mnożnikiem, który pewnie nie będzie się tutaj dało podkręcić, ale będzie taktowany 2,8 GHz i będzie tutaj robił dużo lepszą robotę, jak ten mały bączek, który jest tutaj włożony pod maskę. Myślę, że dzięki temu będziemy mogli tutaj wycisnąć pełny potencjał z tej konfiguracji. Dodatkowo lekko sobie podkręcimy kartę graficzną, zobaczymy, ile to wtedy może wycisnąć. I szczerze, ja tak gdzieś wewnętrznie czuję, że pomimo tego, że ta grafa jest połowę słabsza, to my wyprzedzimy punktacją tego MSI-a z poprzedniego odcinku o laptopach retro. Więc cóż, trzymcie kciuki. Zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Docelowo na pewno zamierzam tutaj też wsadzić jakiś dysk SSD w miejsce tego 500 GB 7200 obrotów. O, nie powiedziałem Wam, jaki tutaj jest dysk. Dysk tutaj mamy zainstalowany 500 GB 7200 obrotów i generalnie, jeżeli chodzi o dysk talerzowy, jest to całkiem fajny kompromis i radzi sobie na tym laptopie bez problemu. Dlaczego do tej Visty zdecydowałem się na dysk talerzowy? Po pierwsze, nie chciało mi się szukać jakiegoś SSD-ka. A po drugie, w tamtym okresie, w 2008 roku, no chyba nikt z Was nie miał SSD-ka. Ja nie miałem. Ja swój pierwszy kupiłem dopiero w 2010 i dałem za niego furę siana, bo chyba 1200 zł za 128 giga, więc to były naprawdę kosmiczne pieniądze. Więc w 2008 roku nikt o SSD-kach nie słyszał i w takiej właśnie konfiguracji, w związku z tym ja go tutaj złożyłem. Więc na ten moment konfiguracja przedstawia się następująco. Mamy tutaj Core 2 Duo T4300, 3 GB pamięci DDR2, 533 MB transfery, GeForce 9600 GS, no i mamy tutaj dysk Seagate 500 GB 7200 obrotów. Generalnie jak na tamten okres czasu całkiem smaczna konfiguracja. Natomiast co z tego damy radę zrobić? Jak to będzie śmigać na tych lepszych parametrach? Czas pokaże. Jeżeli jesteście ciekawi, czekajcie do następnych odcinków. Na pewno coś na ten temat się pojawi. Natomiast na dzisiaj, kurde, myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, jeżeli w jakikolwiek sposób Was to inspiruje, to ja się bardzo cieszę. Na pewno będzie mi też bardzo miło, jeżeli w związku z powyższym dacie jakąś łapę w górę, napiszecie jakiś komentarz, może zasubskrybujecie ten kanał. Kurde, cały czas pochodzą tutaj jakieś fajne tematy, gdzie co chwilę coś nowego tutaj się dzieje. I co prawda ostatnio jest trochę więcej konsol i jeszcze trochę tych konsol teraz będzie, no bo kurde, no idą święta, każdy jakieś te konsole jak sobie chce wyczyścić. Ja też, powiem Wam, ja też zrobiłem sobie prezent. Kupiłem sobie PlayStation 3 i kupiłem sobie PlayStation 4 Pro. A generalnie co kupiłem i jak to śmiga, również czekajcie na kanale, bo na oba te tematy będzie osobny materiał. A tymczasem zostawcie komentarz, czy podoba Wam się taki temat, czy ten laptop generalnie jest fajny do retro, czy któryś z Was może miał takiego laptopa w tamtym okresie czasu. Ja wtedy miałem Compala FL90 i trochę żałuję, że nie doskładałem i nie kupiłem sobie tego leniwca, bo jest pod wieloma względami dużo lepszy. Więc tak, ja uważam, że w tamtym okresie czasu to był kocur, a co Wy uważacie, chętnie poczytam sobie w komentarzach. A na ten moment z mojej strony tyle. Serdecznie Wam dziękuję za wszelkiego rodzaju interakcje, za wszystkie lajki, za wszystkie suby, za wszystkie komentarze, za jakiekolwiek wsparcie finansowe, które bardzo pomaga mi tutaj robić coraz lepsze materiały, kupować części, które później mogę sobie do tych sprzętów wrzucać i Wy sobie możecie to później oglądać. I naprawdę robi mi to też mega robotę, także jeżeli możesz, absolutnie będę zobowiązany, jeżeli jakaś tam choćby najmniejsza złotóweczka
wpadnie, no bo tak jak mówię, to są zawsze pieniążki, które możemy sobie tutaj użyć do tego, żeby coś ciekawszego zrobić. A z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!